Biuro wirtualne, serwisowane czy coworkingowe? W tym odcinku porównamy różne formy wynajmu powierzchni biurowej. Rok 2020 wywrócił do góry nogami tradycyjne formy pracy biurowej. Praca w systemie home office stała się nie tyle modą, co koniecznością. Wiele małych i średnich firm zadaje sobie pytania, jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości, jakie biuro wybrać oraz jak efektywnie zarządzać kosztami. Przyjrzyjmy się więc dostępnym na rynku opcjom. Jeżeli wasza firma nastawiona jest w 100% na pracę zdalną, a biuro wykorzystujecie wyłącznie jako adres rejestrowy oraz miejsce do odbioru korespondencji, to najtańszą i najlepszą opcją może być skorzystanie z adresu wirtualnego. Dostawcy takich usług zazwyczaj zapewniają prestiżowy adres w centrum miasta, odbieranie i skanowanie korespondencji, a także dostęp do sal konferencyjnych. A wy możecie prowadzić swój biznes z dowolnego miejsca na świecie. Tyle plusy, a minusy? Urzędy skarbowe, słusznie lub nie lubią firm zarejestrowanych w biurach wirtualnych i kwestionują prowadzoną przez nie działalność. Kontrahenci nie uważają takich firm za godne zaufania, a wy nie macie swojego stacjonarnego miejsca do pracy. Jeżeli więc szukacie czegoś więcej niż sam adres rejestrowy i chcecie pracować częściowo stacjonarnie, alternatywą dla was może być coworking. To duże, wspólne przestrzenie stanowiące mekkę startupów na całym świecie. Korzystając z coworkingu otrzymujecie nie tylko adres rejestrowy, ale też dedykowane biurko oraz dostęp do infrastruktury, takiej jak sale konferencyjne, zaplecze socjalne czy też obsługa recepcyjna. Minusy? To rozwiązanie dobre dla firm jednoosobowych, gdyż biurka zazwyczaj oferowane są w systemie hot desk, czyli kto pierwszy, ten lepszy. Firmy nie mają również dedykowanego miejsca chociażby na przechowywanie swoich dokumentów. Rozwinięte firmy zatrudniające kilkunastu pracowników tradycyjnie decydują się na wynajem własnej powierzchni biurowej. Te mniejsze adaptują lokale mieszkalne na biuro. Ma to swoje zalety, szczególnie kosztowe, ale też i największą wadę. To nadal będzie biuro w mieszkaniu. Biura w prestiżowych lokalizacjach to zazwyczaj konieczność wynajęcia od razu dużej powierzchni na dłuższy czas. Jeżeli nie będziecie jej wykorzystywać w całości, warto znaleźć inną firmę, z którą możecie podzielić się kosztami. Jakie są wady w obu przypadkach? Po pierwsze, sami musimy zorganizować pracę recepcji, serwisu sprzątającego oraz zaopatrzenia. Jesteśmy związani długoterminową umową i od razu wynajmujemy konkretną przestrzeń, co jest mało elastycznym rozwiązaniem. Kompromisem pomiędzy własną przestrzenią biurową a przestrzenią coworkingową są biura serwisowane. W tym modelu specjalistyczna firma wynajmuje całe piętro w biurowcu, dzieli je na mniejsze powierzchnie, urządza przestrzenie wspólne, a także zapewnia wsparcie recepcji oraz podstawowe zaopatrzenie kuchenne. Plusem biur serwisowanych jest elastyczny dobór powierzchni. Możecie ją zwiększać lub zmniejszać w zależności od ilości posiadanych pracowników oraz waszych możliwości finansowych. Minusem jest fakt, że nadal dzielicie piętro z innymi firmami, na których dobór nie macie wpływu. Każda firma ma swoją specyfikę i filozofię. Które więc rozwiązanie wybrać? Podejmując decyzję, weźcie pod uwagę skalę działalności waszej firmy, ilość pracowników oraz koszty, bo nie ma chyba nic gorszego niż drogie, puste biura, podczas gdy wszyscy pracują zdalnie.